Czy marszałek Piłsudski podejmował decyzje polityczne po rozmowach z duchami? Dlaczego sanacyjne elity tak chętnie uczestniczyły w spirytystycznych seansach i z czyim duchem najchętniej rozmawiały? Poznaj nieznany świat mediów, jasnowidzów i ludzi, którzy mieli wpływ na losy Polski. To historia, której nie znajdziesz w podręcznikach. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Ktoś z obecnych mówi, że czuje lekkie dotknięcie zjawy. Ktoś inny mówi, że widzi zjawę, poznaje ją. Zjawa to porucznik, który już pojawiał się w innych seansach. Za chwilę zjawa zbliża się do mnie. Widzę wyraźnie głowę męską w czapce z wojskowym daszkiem. Tak 21 lutego 1924 roku na łamach Kuriera Porannego Tadeusz Boj-Żeleński, pisarz i dziennikarz, opisywał swoje doznania w czasie spirytystycznego seansu, jaki odbył się w mieszkaniu Teofila Modrzejewskiego, jego redakcyjnego kolegi. Ten ostatni w czasie tego seansu był medium, które kontaktowało się z duchami. Boj-Żeleński, publikując relację z tego seansu, ukrył Modrzejewskiego pod nazwiskiem niejakiego Franciszka Kluski. Modrzejewski nie chciał bowiem występować pod swoim własnym nazwiskiem. Był głęboko przekonany o tym, że posiada nadzwyczajne umiejętności pośredniczenia pomiędzy światem widzialnym a światem niewidzialnym. Jedną z tych umiejętności było nawiązywanie kontaktów z duchami i dlatego postanowił dzielić się tym darem z innymi osobami. Na użytek opinii publicznej Modrzejewski przyjął jednak fikcyjne nazwisko Franciszka Kluski i tej zasady trzymał się do końca życia. Kariera Modrzejewskiego jako medium, które pośredniczy w kontaktach z duchami zmarłych, rozwinęła się na tyle, że zyskał on sławę w swoim fachu nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jego działalność nie była jednak czymś zupełnie wyjątkowym. Osób z podobnymi umiejętnościami jak Modrzejewski było wówczas w Polsce i w Europie wiele, a jeszcze więcej tych, którzy dzięki swoim umiejętnościom potrafili kontaktować się z duchami znanych postaci. Gdy zaczął się wiek XX, na całym świecie zaczęła się moda na wszelkie zjawiska spirytystyczne. Ta moda nie wzięła się znikąd. Jej początki sięgały 1848 roku, gdy siostry Lee i Kate Fox z Hadesville w stanie Nowy Jork zaoferowały wszystkim chętnym bezpośredni kontakt z zaświatami. Zanim jednak do tego doszło, obie nauczyły się rozmawiać z duchem, który miał systematycznie nawiedzać ich rodzinny dom. Dzięki nabyciu tej umiejętności oferowały spotkania z duchami, oczywiście za pieniądze, i bardzo szybko znalazły licznych klientów. Stały się nawet gwiazdami w całej Ameryce. Po jakimś czasie to zainteresowanie kontaktami z duchami dotarło również do Europy. Ta ostatnia w końcu XIX wieku weszła w epokę dynamicznego rozwoju i technologicznego postępu. Ten ostatni związany był z wieloma odkryciami naukowymi, jakich wówczas dokonano. Ale te odkrycia burzyły dotychczasowy porządek świata oparty na religii. Wielu ludzi poczuło wówczas wyobcowanie i zafascynowało się kontaktami ze światem niewidzialnym,
za pośrednictwem mediów, które potrafiły przywoływać duchy zmarłych w czasie spirytystycznych seansów. Ich organizowaniem zajmowali się różnej maści wróżbici i jasnowidze, dla których swoistym wzorcem były seanse sióstr Fox. W tych seansach brali udział politycy, intelektualiści, artyści, ludzie biznesu, duchowni, arystokraci, a nawet monarchowie. W Polsce wielką markę w tym zakresie zdobył Janusz Ochorowicz. Miał on niezwykle szerokie zainteresowania, poczynając od psychologii, filozofii po wszelkie zjawiska paranormalne. Ochorowicz w czasie swoich seansów korzystał z pomocy znanych wówczas w Polsce mediów. Jednym z tych mediów była niejaka Stanisława Tomczykówna, która potrafiła przywoływać małą Stasię, dziewczynkę będącą rzekomo jej astralnym duchem. Innym z tych mediów była niejaka Jadwiga Domańska, która zasłynęła z tego, że potrafiła przywołać ducha Juliusza Słowackiego, naszego wieszcza narodowego. Ochorowicz sprowadził również do Polski Eusapię Palladino, Włoszkę, która była wtedy jednym z najbardziej znanych w Europie mediów. Palladino nigdy nie narzekała na brak uczestników seansów spirytystycznych z nią jako medium. Zresztą za udział w takich seansach trzeba było słono zapłacić. Ale dzięki takiemu marketingowemu podejściu organizatorzy seansów spirytystycznych prowadzili dostatnie życie. Byli też celebrytami, o których pisała prasa i plotkowano na salonach. Pierwszym takim celebrytą stał się w Polsce niejaki Jan Guzik, prosty chłopak, który praktykował w garbarni. Gdy pewnego dnia Guzik zademonstrował, że posiada zdolności telekinetyczne, zajął się nim Witold Chłopicki, wydawca znanego wówczas magazynu Dziwy Życia. Chłopicki wylansował Guzika jako medium, które potrafi wywoływać duchy nie tylko ludzi, ale i zwierząt. Nic dziwnego, że zanim wybuchła I wojna światowa, Guzik stał się znany nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W seansie, jaki zorganizowany został w carskim Siole, Guzik w obecności cara Rosji Mikołaja II wywołał ducha jego ojca, cara Aleksandra III. W 1920 roku postanowiono jednak zbadać umiejętności Guzika w Międzynarodowym Instytucie Metapsychicznym w Paryżu. Eksperci byli jednak podzieleni. Część z nich uważała go za oszusta, a część za bardzo rzetelne medium. W 1924 roku po jednym z seansów Guzika, powołując się na opinię jego uczestników, krajowa prasa napisała, że oszustwa Guzika zostały zdemaskowane. To jednak nie przekonało wszystkich i Guzik dalej praktykował swoje seanse. Brali w nich udział znani twórcy kultury, jak na przykład pisarz Władysław Reymont czy aktor Ludwik Solski. W jednym z seansów Guzika brał udział również wspomniany już Teofil Modrzejewski, który potem sam stał się znanym medium, występując jako Franciszek Kluska. On również zdobył markę. Nawet początkowo sceptyczny Tadeusz Boj-Żeleński docenił niezwykłe umiejętności Modrzejewskiego. Ale największym uznaniem w sanacyjnej Polsce cieszył się inżynier Stefan Osowiecki. Jak sam twierdził, zainteresował się spirytyzmem po tym, jak spotkał niejakiego Wróbla, ducha starego cadyka spod Homla. Osowiecki nabył wiele umiejętności z zakresu telekinezy, telepatii, bilokacji, eksterioryzacji i postrzegania aury. Pozwalały mu one przewidywać nawet cudzą śmierć. Z jego usług korzystać chcieli wszyscy, nawet polska policja. Ta ostatnia zrobiła to w latach 30. przy okazji głośnego śledztwa dotyczącego inżyniera Pawła Grzeszolskiego z Sosnowca.
Tego ostatniego w styczniu 1935 roku oskarżono o zamordowanie żony i dwójki swoich dzieci. Grzeszolskiego wprawdzie rok później skazano, ale potem go uniewinniono. Policja zapytała wówczas Osowieckiego, kto dopuścił się tego morderstwa. Osowiecki stwierdził wówczas, że to nie Grzeszolski dopuścił się tego czynu, ale nie powiedział policji, kto rzeczywiście był mordercą. Osowiecki pomagał też w poszukiwaniu miejsc pochówku bohaterów narodowych. Jednym z nich był generał Józef Sowiński. Z usług Osowieckiego korzystał również Józef Piłsudski, mający także szerokie spirytystyczne zainteresowania. Żona marszałka, Aleksandra Piłsudska, wspominała po latach te zainteresowania tak. Mąż uważał, że do telepatii, jak i do innych niewyjaśnionych przez naukę zjawisk należy odnosić się poważnie albo nie zajmować nimi wcale. W każdym razie marszałek odnosił się do nich bardzo poważnie. Korzystał też z usług Osowieckiego, najlepszego wówczas w Polsce fachowca w tym zakresie. Jak twierdził generał Wieniawa-Długoszowski, w grudniu 1915 roku Piłsudski, dowodząc pierwszą brygadą legionów na Wołyniu, zorganizował seans spirytystyczny i jako medium przywołał ducha rosyjskiego generała, który miał mu zdradzić strategiczne plany Rosjan. W czasie tego seansu Wieniawa trzymał przesuwający się po stole talerzyk, a Sosnkowski notował odpowiedzi ducha. Z tych odpowiedzi wyszło na to, że Rosjanie nie zaatakują, co oznaczało, że święta Bożego Narodzenia będą spokojne. I rzeczywiście były spokojne, bo Rosjanie nie zaatakowali. Od tamtej pory marszałek wiele razy urządzał seanse w swoim gabinecie. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku marszałek urządził seans, w czasie którego przywołał ducha swojego nieżyjącego już adiutanta, księcia Stanisława Wilhelma Radziwiłła, który przekazał mu ważne informacje z frontu. Piłsudski wielokrotnie urządzał seanse spirytystyczne z Osowieckim jako medium. Obaj panowie lubili poszukiwać kontaktu z duchami wielkich historycznych postaci. Na temat tych seansów krążyło wiele plotek. Według jednej z nich w czasie jednego z takich seansów Piłsudski miał napisać na kartce papieru pewną myśl, a następnie wsunąć kartkę do koperty. Następnie przekazał kopertę siedzącemu obok niego Osowieckiemu. Ten ostatni skoncentrował swoją uwagę na kopercie, po czym odgadł zapisaną na kartce myśl marszałka, która brzmiała: pocałuj mnie w dupę. Obecny przy tym Aleksander Prystor, późniejszy premier, zaniemówił, ale gdy Osowiecki wyjął kartkę z koperty, okazało się, że takie właśnie słowa były na niej zapisane. Prystor śmiał się rubasznie razem z marszałkiem. Piłsudski przed podjęciem trudnych decyzji kontaktował się z duchami, zazwyczaj za pośrednictwem Osowieckiego. Ten ostatni był przekonany, że marszałek również dysponuje takimi jak on zdolnościami. Stefan Osowiecki zyskał markę nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Swoje wizje przedstawił w książkach Świat mego ducha i wizje przyszłości, opublikowanej w 1933 roku, i książce Kryzys psychiki i wizje ludzkości, opublikowanej w 1938 roku. Był też prezesem honorowym Towarzystwa Psychoanalitycznego w Warszawie oraz członkiem honorowym Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Paryżu. Tuż przed wybuchem wojny przepowiedział, jak zginie, i tak stało się, jak przepowiedział. 5 sierpnia 1944 roku został rozstrzelany przez Niemców w jednej z masowych egzekucji, jakie wtedy miały miejsce w Warszawie. Ale w sanacyjnej Polsce
nie tylko Piłsudski brał udział w spirytystycznych seansach przed podejmowaniem ważnych decyzji. Robili to także inni przedstawiciele obozu sanacyjnego, zwłaszcza wtedy, gdy nie było już marszałka. Byli wśród nich ministrowie, szefowie urzędów centralnych i generałowie. Po śmierci Piłsudskiego wielu z nich liczyło na to, że w czasie takich seansów skomunikują się z duchem marszałka i uzyskają od niego radę. Tak robił również marszałek Edward Rydz-Śmigły. W trakcie jednego z takich seansów w rolę medium wcielił się urzędujący minister sprawiedliwości Witold Jerzy Grabowski i duch marszałka Piłsudskiego zrugał Śmigłego w nieparlamentarnych słowach. Miał mu też powiedzieć, że w czarnych barwach widzi przyszłość Polski i jego samego. Obecny przy tym Osowiecki wiedział, że duch marszałka się nie myli i koniec Polski jest już bliski. I kilka miesięcy później rzeczywiście tak się stało. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.